Cześć! MetaQuest Game Showcase już za nami, więc przeżyjmy to jeszcze raz. Mam dla Was małe podsumowanie, streszczenie. Przebrniemy przez wszystkie trailery jeszcze raz i powiem Wam, co ja osobiście myślę, jakie ja mam osobiście odczucia o tym, co nam zaprezentowała wczoraj Meta. Tak więc zostańcie ze mną, zapraszam serdecznie. Zacznijmy od tego samego, od czego pokaz zaczęła wczoraj Meta. Oczywiście pomijając te wszystkie update'y do różnych gier, które już istnieją, to damy sobie spokój. W każdym razie Quest 3 już tej jesieni. Podstawowy model będzie kosztował $499, a firma obiecuje, że będzie 40% cieńszy, z lepszym wyświetlaczem, wyższą rozdzielczością. Będzie również wyposażony w Snapdragon nowej generacji, który Meta reklamuje jako mający dwukrotnie wyższą wydajność graficzną niż Quest 2. Nowe kontrolery Touch Plus z funkcją haptyczną, kolorowy pass-through, plus dodatkowo Meta potwierdziła w 100%, że Quest 3 będzie kompatybilny z całą biblioteką tytułów Questa 2. No, ale jeżeli chcecie więcej informacji na temat nowego Questa, no to niestety musicie poczekać. Wszystko na temat Questa zostanie ogłoszone 27 września podczas konferencji Meta Connect. Seventh Guest to przygodówka logiczna oparta na starej grze, hicie z lat 90. Niestety nie grałem. Natomiast gra zapowiada się niezwykle ciekawie i dotyczy rozwiązania zagadki, tak mi się wydaje, nawiedzonego miejsca. It's you! Don't be afraid. I'm here to help. There are many like me here, trapped in this house. Each night, the guests arrive. Stout, what do you want? Show yourself! Dungeons of Eternity. Dungeon crawler, który ma tryb multi. Możemy grać z przyjaciółmi, razem przemierzać najróżniejsze dungeony, walczyć z potworami itd., itd. Kurczę, no ja nie mogę się tego doczekać. Świetne filmiki z tego będą, na pewno zabawne. Tak, w końcu Assassin's Creed Nexus VR. W końcu Assassin zawita na VR-kę. Koniec czekania. Chociaż Meta nie pokazała żadnych gameplay ani nic takiego, pokazali tylko i wyłącznie planszę. Wiemy na pewno, że Assassin's Creed już niebawem, już wkrótce będzie na naszych questach. Ja jako wielki fan Asasyna nie mogę się doczekać. Przebieram nogami, kurczę, ze zniecierpliwienia i no jestem ciekaw, naprawdę ciekaw, co z tego będzie. Zawiodłem się trochę, bo Attack on Titans nie dostaliśmy żadnego gameplaya, tylko animację prerenderowaną, więc nie ma za bardzo tutaj możliwości zobaczenia, jak to będzie wyglądało faktycznie w grze. Jednak sądząc po tej animacji, mamy linki, którymi się zaczepiamy i śmigamy po
mieście mamy jakiś plecak odrzutowy, no i oczywiście walczymy z tytanami. A nie ma chyba nic lepszego, jak razem z przyjaciółmi ukrócić o głowę takiego wielkoluda. Kolejna część znanej i lubianej gry logicznej, puzli I Expect You to Die 3. Wstyd się przyznać, ale ja w poprzednie części zupełnie nie grałem. Jednak, no chyba zacznę z tego względu, że uwaga, przy zakupie możemy już kupić przedpremierowo grę i otrzymamy 40% zniżki na zakup 2 poprzednich części, więc jeżeli ktoś nie grał, to chyba to jest najlepszy czas, najlepszy powód na to, żeby zacząć. Nothing can ever just be easy, can it? That's the Agent Felix I know and work with. Tą grę zostawię bez komentarza, bo nie wiem, co mam o niej powiedzieć. Mam mieszane uczucia tak naprawdę, więc zostawię was po prostu z trailerem. Horror, gra logiczna, skradanka, wampiry, jumpscary. Czego chcieć więcej? Moi drodzy, Silent Slayer. And do not be gentle. Skoro już przy wampirach jesteśmy, ten zwiastun był dla mnie absolutnym zaskoczeniem. Nie ostatnim zresztą. Vampire the Masquerade Justice. Tak, moi drodzy, Vampire the Masquerade będziemy mieli na VR. Hiding in the night. I didn't want to get dragged into this. But the guilty must be punished. You do well to remember that. Because if you don't, I'll make things very uncomfortable for you. Samba de Amigo. To był pierwszy zwiastun pokazany wczoraj przez Metę i wiecie co? Miałem na początku takie what the fuck? Ale gdy po skończeniu pokazu obejrzałem zwiastuny jeszcze raz i jeszcze raz, muszę powiedzieć, że zaczęło mi się to podobać. Zaintrygowała mnie ta gra i zacząłem na nią czekać, bo jestem niezwykle ciekawy tego w tym momencie. A wy? Arizona Sunshine 2. No co tu dużo mówić.
Kolejna część kultowej już gry od Vertigo. Niestety nie uświadczyliśmy gameplaya, jedynie prerenderowaną animację, ale no bądźmy szczerzy. Arizona Sunshine, wiemy czego możemy się spodziewać. Jeszcze więcej zombie, jeszcze więcej wszystkiego lepiej. I see his face everywhere. And lately I've started to develop some destructive tendencies. Whoosh! What do we have here? Well, what's a bit of armless fun? Hello, uglies. Blah, 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 blah. And since I met my new best friend, I guess I get a little overprotective. Okay, very overprotective. I'd love to sit here all day and chew your ear off. I'll be right out, boy. But as you know, time waits for no man. Catch you later, Fred. Who's a good boy? Woo! Looks like today's gonna be a scorcher. Zapowiadane od bardzo dawna Ghostbusters VR w końcu ujrzy światło dzienne. I dobrze, bo ja osobiście czekam na tą grę. Czekam, żeby nagrać pierwsze wrażenia w koopie. Na pewno będzie wesoło, tak więc zapraszam, jak się tylko pojawi. Called it dangerous. But in San Francisco, I can show them. With its untapped cauldron of the undead. Where others saw fear, I saw subjects. How could I know my research would stir a dormant evil? The Ghost Lord. Alcatraz. Tortured souls, whose guilt I could drain and drain again. Their pain, the price of progress. My dear assistant Katie understands. Soon everyone will understand. Especially you, Ghostbusters, with your silly parlor tricks. You will see the progress I have made. Know the power I have harnessed. You will realize that I, Gustav Hookfather, am the genius who gave the world endless clean energy. The Ghost Lord is coming. What have I brought upon the world? The time of the Ghost Lord is here. To było mega zaskoczenie. Co jak co, ale Bulletstorma ja się w ogóle nie spodziewałem na VR. No ale wiecie co? Na pewno o port tej gry możemy być w 100% spokojni, skoro twórcami jest Incuvo. A zrobili już porty do takich gier jak Layers of Fear czy Green Hell. W 100% jestem na tak, jestem przekonany i czekam z niecierpliwością. Stranger Things VR. No co tu dużo mówić, gra zapowiadana już tak naprawdę od dłuższego czasu. W końcu wyjdzie na VR. W końcu będzie miała premierę. Wcielamy się w Vecnę, czyli głównego złola w ostatnim sezonie serialu. I wychodzi na to, że to będzie pierwsza gra, w którą będziemy mogli beztrosko polować na dzieci. No zobaczymy, jak to wyjdzie.
Underdogs. O, tego jestem ciekaw. Mechy, walki na arenie, wszystko oparte o fizyki, teoretycznie. Zobaczymy, jak to będzie w praktyce. Ale tak, walki na arenie również z tego wnioskuję po zwiastunie. Player versus player, nie tylko player versus boty. Zobaczymy już niedługo. I want to some of them, they think of some joke thing. Nah, sir. Watch out. Man don't get fucked up, man don't get barred. Man don't get punched up, man don't get scarred. Man don't get messed up, man don't get marked. Man don't get quiffed up, man don't get caught. Rick! You're in the wreck! Get up, man! The bubble's critical! Your arm's broken clean off! Ricardo! He's coming in for the kill! Get up and fight! Listen, when I start working, man get shook. In my face, then boy can't look. They will get fried up, they will get cooked. All south set, I don't get overlooked. Open a sandwich head like bread bin. Wipe out your family, kill all your brethren. Dead man starving, that time I stepped in. Put that boy on the floor and left. A teraz rozsiądźcie się wygodnie, bo na zakończenie, tak samo jak wczoraj meta, mam dla was Asgard Wraith 2. Tak, moi drodzy, na Questa wychodzi Asgard Wraith. I sądząc po zwiastunie, który teoretycznie został nagrany na właśnie Questie, tylko nie wiem czy dwójce czy trójce, wygląda gra przepięknie pod względem graficznym. Więc mam nadzieję, że jeżeli to zostało nagrane na Questie trójce, no to jest jakość prawie już PC VR. Czekam i nie mogę się kurczę doczekać. Już zimą bodajże Asgard Wraith. Jest na co czekać. Gra zapowiada się naprawdę świetnie. Ma być potężna, ma być długa. Zobaczymy, co z tego wyjdzie. Ponadto, jeżeli nie graliście w pierwszą część Asgard Wraith na PC VR, to przy zamówieniu przedpremierowym w tym momencie możecie kupić grę i dostaniecie za darmo pierwszą część na PC VR. Prawdopodobnie po premierze również to będzie. Zobaczymy. You could spend hours upon hours exploring this map and still not discover all its secrets. You might decide to prove your combat prowess by hunting rare, high-level monsters that roam the sands, or gather plants or animal parts to craft useful consumable goods, such as bait to attract wildlife, or a ward that provides a temporary AoE benefit wherever you throw it. But it's not all about survival. Kick back and fish, or beat your high score at the Slingshot Shooting Gallery. There's no shortage of stuff to do and see outside the primary quest line. These worlds are so big, you're going to want some more speed as you move through them. Luckily, you'll have the power of a god at your fingertips. As with Asgard's Wrath, you'll be able to transform a few brave animals into unique warrior followers to help you solve puzzles and eviscerate enemies. New in this game, they'll serve as powerful mounts that can carry you swiftly across the massive realms of Asgard's Wrath 2. Of course, what's vast on foot or mount can look very different to a god. Like Asgard's Wrath, you'll also see the world from the god-scale perspective and use your cosmic powers to manipulate the mortal world around you. Reach inaccessible areas, solve puzzles, and more. You can't save the world alone. Egypt is full of would-be heroes
who need your godly assistance to enter the realm of legend. Each hero in Asgard's Wrath 2 is completely unique. Different weapons, different skills and abilities, and different strengths. By possessing these mortals, you can help them fulfill their destinies and get closer to yours as well. The first of these heroes is Abraxas, a cynical tomb robber with a grudge against the gods. You and Abraxas make an unlikely pair, but you'll have to work together to take down fearsome enemies like the bloodthirsty goddess Sekhmet. Abraxas seeks vengeance against Sekhmet for the murder of his father. With his boomerang axe, whip sword, and bladed shield at your command, he'll stop at nothing to defeat her. Combat was one of the aspects players loved most about Asgard's Wrath, us included. It was vicious and brutal. Whether swinging a sword, throwing an axe, or even using your fists, the combat made you feel powerful and skilled. In the first game, the combat favored a defense-first approach, meaning you had to block and parry a series of enemy attacks before you had a chance to remove their runic shields. This loop had to be completed 3 or 4 times before you could start damaging an enemy. In Asgard's Wrath 2, our updated combat system is centered around player choice. Nothing is holding you back. You can chip away at enemy shields through a flurry of attacks or land skilled parries to trigger opportunity windows that let you cut through your enemy's defenses with ease. We've also expanded the systems to include elemental types for a greater degree of player customization and wider variety amongst enemy archetypes. This time, we have a full physics system implemented for weapons. With swords, axes, bows, staffs, and more at your disposal, you can find a combat style that's right for you. But you'll need to change up your approach, as enemies will now react to your every movement and switch up their own attacks. You'll also unlock new skills and abilities as you level up, letting you invest further in the weapons you use most. Unlock powerful abilities and super attacks to truly change the game. Nothing feels better than seeing your weapon soar into the air and rain down on a horde of enemies. You'll also discover relics you can slot into your weapons and armor that will provide you with powerful buffs, like adding fire damage to your weapon or heal over time, allowing you to customize your weapon set against each enemy you face. But you won't be the only one leveling up. Your animal followers have their own skill trees and will grow in power the more you spend time with them. Even with an upgraded companion and all these powers at your disposal, don't think the enemy AI will go easy on you. As you level up, so will they, gaining new abilities, smarter tactics, sneaky counters, stronger armor, powerful super attacks, and relics to use against you. Some will even heal each other, boost each other's damage, or call for reinforcements. You'll have to use all the strength, endurance, speed, and quick thinking you can muster to forge a path through the ravenous enemies that lay between you and your destiny. For a true challenge and the opportunity to earn bragging rights amongst your friends, you can step into the Uncharted Rifts, an infinitely replayable dungeon crawling mode with exclusive loot that you can take back with you into the main campaign. The rifts are always open, so you can visit at any point during or even after the campaign and put your skills against some of the toughest time-limited challenges the rifts have to offer. Face increasingly ferocious enemies as you delve deeper into these endless labyrinths, encountering the ghosts of players who fell victim to the rifts before you. Whether friend or foe, these specters will be part of your dungeon, helping or hindering your progress. Survive long enough, and you'll earn a spot on the leaderboards and those precious bragging rights. The Uncharted Rifts are deep and full of mystery. They're almost like a whole game on their own,
And we've barely scratched the surface of all the unique dangers you'll encounter. I hope that this first look at Asgard's Wrath 2 has you excited. We've got so much more to show you. More heroes, more companions, more gods, Loki Anomaly. I can't wait to show you more. I to wszystko, co miałem wam do pokazania, do powiedzenia. Trzymajcie się, cześć.